Rzadko bardzo coś wspieram na Kickstarterze. Jak już, to zdarzało mi się kupować gry fabularne na naszych rodzimych stronach, takich jak na przykład Polak Potrafi czy Wspieram to, zanim pojawiła się ta epicka afera, że przestali wypłacać pieniądze udanym zbiórkom. Z nudów jednak, albo może dlatego, że za dużo wypiłem w piątek, postanowiłem wesprzeć niewielki projekt na Kickstarterze o nazwie Arati Sector. Może wsparłem dlatego, że sam jestem autorem niewielkich, niezależnych RPGów i wiem, jakie to jest życie pełne tortur. Arati Sector jest sprzedawany w dwóch wersjach. Można go kupić w formie jednego podręcznika do gry, ale ja jednak zdecydowałem się na zakup wersji pudełkowej. Wewnątrz znajdują się 3 zeszyty. Jeden z zasadami gry, jeden zatytułowany Gameplay, co jest dziwną nazwą, bo to tak naprawdę podręcznik wypełniony masą tabel i zasadami dla prowadzącego, zeszyt omawiający świat Arati, mapa sektora, naklejki z gwiazdami, które można nalepić właśnie na tą mapę, 2 naklejki Arati Sector, które można sobie nalepić, nie wiem, gdziekolwiek, na tonister czy coś, oraz 2 bardzo klasik staroszkolne kości K6 do gry. Poprzek potężnych rubieży ogarniętych wojną układów, które tworzą sektor Arati, niezliczone światy, konglomeraty, konfederacje i kanaty ścierają się w walce o władzę i supremację. Każda potęga dąży do zdominowania jak największej połaci kosmosu. Od agrarnych planet muru kreteńskiego, chronionych przed najazdami czy rekolonizacją, jedynie kruchymi postanowieniami tzw. traktatu Kragowa, aż po kopalnię asteroid, międzyukładowe szlaki handlowe i militarne instalacje potężnych twierdz. Każda z nich to nowe trofeum, dla którego warto zabijać i ginąć. W tym bezkresnym regionie pustki żyją złoczyńcy, samozwańczy bohaterowie, kupieccy królowie, najemni zbójcy do wynajęcia, maszyniści, mistycy, łupieżcy i wszelkie inne istoty żyjące pomiędzy nimi. W tym momencie w swoich filmikach omawiam, jak działa cała gra i tak dalej, i w tle na filmiku pokazuję, jak podręcznik wygląda w środku. Problem w tym, że Arati Sector jest bardzo klasyczną, staroszkolną grą, wydaną przez jedną osobę, sklejoną w piwnicy i tak dalej. Oczywiście nie próbuję tutaj obrażać autora, lubię bardzo tego typu projekty, ale problem dla mnie jest taki, że podręcznik w 99% wygląda tak. Musicie mi więc wybaczyć, jeśli wizualnie ten filmik będzie na o wiele niższym poziomie niż poprzednio. W Arati Sector tworzymy swoją postać, ustalając jej siłę, wytrzymałość, zręczność, inteligencję oraz prezencję. Możemy wydać kilka punktów na te cechy tak jak chcemy i następnie losujemy albo ustalamy przeszłość naszego bohatera. Niestety tylko jedna lista wydarzeń z przeszłości ma wpływ na statystyki naszego bohatera. Jest to praca, jaką podejmowaliśmy się, gdy byliśmy młodzi. Na samym końcu wybieramy umiejętność, czyli jakiś stały potężny bonus dla naszej postaci, albo jakąś specjalną zdolność, którą możemy odpalać. Tutaj jest fajny motyw, że umiejętności są poniekąd podzielone na takie klasy postaci czy tła, ale jest to tylko po to, by ułatwić sobie losowanie ich, jeśli nie wiemy, co wybrać. Tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń co do wyboru umiejek i nie mają żadnych wymagań. Jeśli więc chcemy grać jakimś psionicznym snajperem, to możemy. Mechanika Arati Sector. Jesteście na to gotowi? Cała baza zasad gry to tylko tyle tekstu. Jeśli nasza postać chce coś zrobić, to nasz prowadzący ustala, która nasza cecha pasuje do sytuacji. Rzucamy 2K6, dodajemy naszą cechę. Jeśli wynik to 8+, to nasza czynność się powodzi. Przy 10+ możemy zrobić coś skomplikowanego i ciężkiego. 12+ to już heroiczna akcja. Jeśli wyrzucimy 2 szóstki, to jest to krytyczny sukces, 2 jedynki, krytyczna porażka. Nie będę więc tutaj się rozgadywał o mechanice gry za bardzo, bo jest bardzo proste, jak widzicie. Nawet w walce rzucamy 2 K6 i musimy wyrzucić te 8+. Pancerze jedynie redukują obrażenia, a bronie mogą mieć specjalne efekty, jeśli wyrzucimy krytyka. W Arati Sector wasza drużyna może nie tylko znaleźć sporo sci-fi oręża, ale też pojazdów, zarówno tych lądowych, jak i kosmicznych. Można odgrywać potyczki pomiędzy statkami w kosmosie i nawet podczas normalnej walki można na przykład spróbować wysadzić w powietrze uzbrojony samochód wroga. Walka z maszyną jako człowiek jednak jest cholernie ryzykowna i według mnie nie warto nawet się jej podejmować, jeśli nie mamy w ekwipunku rakietnicy czy czegoś podobnego. Mnożniki obrażeń, gdy człowiek atakuje czołg albo na odwrót, są zabójcze. W Arati Sector istnieje również psionika i możemy rozwijać kilka różnych mocy. Jeśli jednak gramy bardziej naukową postacią, to możemy pobawić się hakowaniem komputerów. Łamanie kodu i haseł to nie jest jeden prosty rzut.
To cała mini gra, gdzie możemy decydować, co chcemy zrobić w systemie komputerowym i możemy ocenić, przy której akcji hakowania zostaniemy nakryci. Dalsza część Arati to, tak jak wspominałem, zeszycik gameplay, który jest wypchany losowymi tabelami oraz zasadami przydatnymi tylko dla prowadzącego. Mamy tutaj tabele z losowymi spotkaniami na planecie, generatory tych samych planet, czy zasady podróżowania oraz opisy różnych przykładowych wrogów. Niestety, nie ma tutaj żadnych ilustracji, musimy polegać na opisach. Ogólnie systemy gwiezdne w grze tworzymy sami, to nasza kampania i nasze Arati. W pudełkowym wydaniu mam jednak jeszcze jeden podręcznik o nazwie Vulgaris System, który opisuje już gotowy do gry tytułowy system gwiezdny. Vulgaris to zbiór planet, które zostały odcięte od reszty kosmosu po tym, jak ktoś rozwalił ich bramę gwiezdną. Minęło od tego momentu 40 lat, statki Concordów w końcu się zjawiły i próbowały naprawić tę bramę, ale zastały system w absolutnym chaosie. Wojująca szlachta, hordy kosmicznych barbarzyńców, czy tajemniczy, rosnący w siłę kult żyjącego porządku. Jest tutaj kilka dziwnych frakcji, wiele do eksplorowania i od graczy zależy, czy ten system gwiezdny zdechnie w końcu, czy może da się go jakoś odbudować. Ogólnie nie jestem w stanie polecić Arati Sector każdemu. Myślę, że ten filmik najbardziej zainteresuje fanów gier z nurtu OSR i kolekcjonerów. Arati to niewielki, wydany bardzo tradycyjnymi sposobami system. Oprawa graficzna jest na minimalnym poziomie, nie ma w pudełku plastikowych figurek i innych bajerów. Gra ma po prostu działać, jest po to, by prowadzić kosmiczne kampanie przy piwie i ciastkach. Na zachętę jednak pierwsze 2 podręczniki już zapowiadają kolejne materiały. Jeśli wsparliście kampanię, to powinniście mieć do pobrania już zin, który wprowadza nowe zasady, jak na przykład cybernetyczne wszczepy. To wszystko na dziś. Widzimy się w kolejnym filmiku, gdzie będę omawiał kolejny system RPG. Zachęcam do napisania komentarza, jeśli macie czas. Może być nawet bezsensowny, bo to pomaga tym filmikom dotrzeć do większej ilości osób. To cześć i do zobaczenia.